Znów morze wzburzone, wściekłe, budzące grozę, ale też i fascynujące. I znów wirtuozowski obraz, sposób pokazania morza w partii fortepianu, w warstwie muzycznej, stworzone przez kompozytora. To, co ciekawe z punktu widzenia pianistów, ale nie tylko, tak samo śpiewaków, to to, że kompozytor stara się omijać mocne części taktu. Pieśń zaczyna nie na mocnej części taktu, zarówno w partii fortepianu, tak samo wejście śpiewu nie zaczyna się na mocnej części taktu, co ma faktycznie chyba stworzyć takie wrażenie, że znajdujemy się w centrum burzy, jakiegoś sztormu. Fale przelewające się z jednej na drugą stronę, czy to łodzi, na której się znajdujemy, czy brzegu, wszystko jedno, jaki obraz sobie stworzymy. Jest to bardzo plastycznie napisane przez kompozytora i czemu się, wydaje mi się, my jako pianiści i śpiewacy też musimy się temu absolutnie poddać. Kompozytor poprzez wzmaga to poczucie niepewności i tego braku uporządkowania też poprzez częste zmiany metrum. W zasadzie kompozytor nawet nie podaje oznaczenia metrycznego na początku pieśni, no bo to w zasadzie z taktu na takt się zmienia, co też jest dosyć ciekawe, ale nie tylko ciekawe jako ciekawostka, że on nie ma metrum, ale faktycznie to takie wywołuje poczucie grozy, poczucie braku jakiegoś bezpieczeństwa, stabilności i chyba taki był zamysł kompozytorski, co oczywiście nam jako wykonawcom sprawy nie ułatwia, ponieważ no, ta organizacja tego jest no, dosyć płynna, a jednak musimy się gdzieś tam razem z naszym partnerem wokalistą spotkać. Już sam początek. I tak dalej. Wszystko gdzieś krąży wokół jakiegoś nieokreślonego pulsu i rytmu. I moim zdaniem jest to fascynujące i absolutnie wirtuozowsko świetnie napisane. Jestem tego wielkim fanem. Jest kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Oczywiście nie ma co tu tworzyć wielkiej filozofii. Pieśń jest po prostu bardzo trudna i trzeba się jej nauczyć i wymaga na pewno dużo czasu, żeby przyswoić ten materiał nutowy. Ważne jest, żeby było to na tyle przyswojone, żebyśmy mogli potem faktycznie tą pieśń grać w sposób swobodny. To znaczy taki, żeby to w żaden sposób ta ilość nut nas nie krępowała. Są ciekawe miejsca, które kompozytor w sposób bardzo, bardzo plastyczny, obrazowy przedstawia. Jedno z takich miejsc to fale, które są porównywane do takiej miażdżącej łapy i tą miażdżącą łapę kompozytor pokazuje w tej chromatyce opadającej w partii fortepianowej. Brzmi to w następujący sposób, czyli miażdżącą łapą niechaj fale wygrzęzną. Ja bym to pokazał oczywiście, ponieważ on jest bardzo ciekawy i bardzo koresponduje dobrze do tekstu, który jest w partii wokalnej. Mamy znowu odniesienie do naszego życia. Burza mi wlewa w tętniącą arterię młodość szaloną. To jest to wszystko, co się dzieje, to morze, które jest burzliwe, jest niczym innym jak obrazem tego, co się dzieje w naszym życiu. Proszę zwrócić też uwagę na długość tych fraz i odpowiednie ich łączenie. To jest ten fragment od słów burza mi wlewa w tętniące arterie. Muzycznie na słowie arteria w zasadzie fraza się kończy, natomiast językowo nie ma za bardzo sensu. Burza mi wlewa w tętniące arterie młodość szalono. Więc pomimo, iż się coś pojawia nowego w tym materiale muzycznym w partii fortepianu, musimy to połączyć tak, aby nam się to zgodziło jako jedno zdanie, jedna całość. Burza mi wlewa w tętniące arterie młodość szalono, co nie zważa na nic. Hej! I tak dalej, w upojeniu. Dalej w tym ciągu musimy myśleć tekstem i tym, jak ten tekst się układa, żeby fraza, którą tworzymy i umiejscowienie oddechów były logiczne. Zwróćmy też uwagę na to, aby w miejscach, gdzie jest to konieczne, na przykład albo w bałwany wgryzam się podarte i wśród fal wściekłych z piorunami tańczą. W partii wokalnej jest duże zagęszczenie rytmiczne, jest bardzo dużo tekstu, mnóstwo spółgłosek. Owszem, musi być utrzymana potoczystość frazy i narracji, niemniej jednak no, musimy zwracać uwagę na to, żeby być naszym śpiewakiem razem. W przeciwnym razie no, ten sposób podania tekstu przez śpiewaka będzie nieczytelny. Ciekawym miejscem, wydaje mi się, jest fragment od słów tętni wraz z wichrem w rytm krwi moich żyłach, gdzie utrzymany w pianie, w legacie, w artykulacji legato, ale jednak
poszukałbym troszeczkę tego tętniącego charakteru w partii fortepianu. To nawet gdzieś jest zapisane w tych łukach w prawej ręce, ale wydaje mi się, że ta świadomość, konieczna jest świadomość tego tętnienia tej muzyki. Nawet jeżeli gramy w pianie, w dynamice piano, to te miejsca wszystkie, one cały czas są pełne życia, one są cały czas pełne ekspresji i to piano musi być cały czas wykonywane przez nas w sposób wzburzony. To może nawet w dynamice piano nigdy nie jest w tej pieśni spokojny. I zwróćmy na jeszcze jedną rzecz uwagę na samym końcu. Oczywiście śpiewak idzie do bardzo wysokiego dźwięku S w dynamice fortissimo. Na raz w tym momencie, kiedy ten dźwięk się zaczyna, fortepian też ma fortissimo i w pewnym sensie też pewną kulminację, ponieważ osiągamy największy ambitus, prawda? Jesteśmy na najbardziej tutaj rozległej fakturze fortepianu, jeszcze poprzedzonej tym pochodem szesnastkowym. Ja bym sugerował nie robienia przesadnego akcentu na raz, ponieważ najpiękniej, kiedy ten dźwięk jednak w dalszym ciągu w partii wokalnej może się rozwijać. Jeżeli pogrzebiemy naszego śpiewaka przesadnym akcentem na raz, uniemożliwimy mu rozwój tego dźwięku, stracimy troszeczkę na ekspresji wbrew pozorom, więc postarajmy się może nie akcentować fortissimo raz, tylko myśleć, że ta kulminacja musi być rozprowadzona aż do samego końca pieśni. Powiedziałbym wręcz, nie możemy jej zakończyć, zanim zakończymy pieśń. To wszystko jest rozprowadzone jednym wielkim 5-taktowym czy 4-taktowym crescendem do samego końca.